Z nami Tomek. Jak w tym roku konkurs? No konkurs oczywiście z każdym rokiem coraz więcej zgłoszeń, także to bardzo cieszy, że rośnie. No i bardzo cieszy, że coraz więcej miodów. Tutaj wielkie dzięki dla Ciebie, Mateuszu, za zaproszenie tych wszystkich miodosytni, dlatego że mieliśmy 30 miodów. Myślę, że tak 2/3 z zagranicy, także no, na pewno poziom był bardzo wysoki. No, myślę, że to się ukaże już po ogłoszeniu wyników, także mogę powiedzieć, że cieszy, że w tym doborowym towarzystwie też na podium się znalazła polska miodosytnia, natomiast no, to pokazuje, że naprawdę poziom był bardzo wysoki. Byłem sędzią, także było ciężko. W tym roku mieliśmy jedną kategorię, ja muszę o to zapytać, mieliśmy jedną kategorię miodową. Myślisz, że jest szansa, żebyśmy jednak na przyszły rok to rozważyli, że byłoby więcej tych kategorii miodowych, czy to jednak będzie konkurs piwny? No to jest na pewno przede wszystkim konkurs piwny. Myślę, że to jest do rozważenia, żeby na przykład przyznawać dla podkategorii, czyli dla 4. No, zobaczymy. Ja będę namawiał. Generalnie ile było tych piw, generalnie trunków kraftowych w tym roku w konkursie? 630. Czyli 631. 631, 30 miodów w tym, czyli więcej niż w zeszłym roku, tak? No, myślę, że to jest chyba albo 2 razy, albo 2,5 raza więcej. Nie było w zeszłym roku 500? Aha, ty mówisz o wszystkich? Ja mówię o wszystkich. Ja myślałem, że to o miodach. W zeszłym roku mieliśmy 540 zgłoszeń około, także mamy około 20% wzrost, także to jest naprawdę bardzo dobrze. Myślisz, że gdzieś jest ta poprzeczka, że już po prostu więcej nie będziecie w stanie jako konkurs przyjąć, czy... Nie, po prostu zwiększymy liczbę sędziów i myślę, że ja brałem udział w konkursach, gdzie jest 8000 zgłoszonych piw, więc myślę, że do 1000 sobie spokojnie poradzimy. Do zrobienia. Super, dzięki, widzimy się na scenie. Dzięki. Jeszcze raz dzięki za wsparcie miodów od, no jakby nie patrzeć, mistrza piwowarstwa, no nie, ale prawdziwego, jak cię nazwać, blogera piwnego, króla blogerów piwnych? Może wiesz, promotora dobrego piwa, czy krytyka piwnego, czy eksperta, no nie wiem jak to nazwać. Cieszę się, że jesteśmy razem w tym samym miejscu, gdzie piwa i miody. Dzięki. No już tradycyjny gość Kraft Roku, czyli miodosytnia Imbierowicz, ale no patrząc po kolejkach jest ruch w interesie. Jak w Ulu by się chciało powiedzieć. No dokładnie, jak w Ulu, bardzo się cieszymy. Widać progres jakiś tego, że się wystawiacie na Kraft Roku? Jest tego rzeczywiście, ja to widzę z zewnątrz, ale czy ty jako powiedzmy sprzedawca i producent odczuwasz to? Tak, jest bardzo fajnie, z roku na rok coraz lepiej. No w tym roku jesteśmy no bardzo mile zaskoczeni, nie? Myślisz, że czego może być to spowodowane takie zainteresowanie? Bo znaczne zainteresowanie miodami jest, nie? Tak? No jest tylko jedna odpowiedź, nie? Kings of Mead. Myślisz, że nie, dziękujemy, ale myślę, że nie jesteśmy jedną odpowiedzią na to pytanie. No mam nadzieję, że się przyczyniliśmy i jest nam bardzo niezmiernie miło. Co tam dzisiaj macie? Przez tą kolejkę nie możemy się dopchać. Myślę, że uda nam się zrobić te degustacje gdzieś już w spokojniejszym miejscu. Co jest na stoisku dzisiaj? No, są nasze klasyki, czyli malina, żądło, aronia i korzeń gwiazdora, czyli świąteczna wersja takiego korzennego miodu. No i do tego 2 nowości świeżo nalane, czyli tango z mango, no, trójniak z dodatkiem fermentowany z pulpą mango i żądło z beczki, czyli barrel aged żądło, to które mamy normalnie. Pół roku leżakowane w beczce dębowej, nowej polskiej, takiej dziewicy. Bardzo fajne. Wspominaliśmy o tym, jak odwiedziliśmy Waszą miodosytnię. Powiedz, co się teraz w tym roku najlepiej sprzedaje? Jakie jest największe zainteresowanie? Trudno powiedzieć. Sprzedajemy to, co mamy. Ale dzisiaj tu na Kraft Roku, co ludzie najbardziej sięgają? Po co najbardziej sięgają? No to żądło z beczki, tak? Jak ludzie próbują, wracają już po konkretny, no to żądło z beczki, no topnieją nam zapasy bardzo. A mango? No również. Te 2 sztuki, tak.
Super. Bardzo dzięki. Mam nadzieję, że tak jak tu się wszystko rozwija dobrze dla Miodosytni, będzie się rozwijać również nie tylko na festiwalach, tylko poza nimi. Dzięki jeszcze raz i życzymy powodzenia. Dobra, dzięki, lecę. Zaczniemy od kategorii, która najbardziej urosła w tym roku, a mianowicie od miodów pitnych. Urosła dzięki temu człowiekowi, którego właśnie zapraszam na scenę, czyli Mateuszowi Błaszczykowi. Mateusz Błaszczyk, czyli popularny Matej, bloger, taki miodowy kopyr. Bloger miodowy, który zorganizował tutaj konferencję miodosytników w trakcie poznańskich targów piwnych. Za jego sprawą mieliśmy na konkursie miody z Kostaryki, z Norwegii, z Czech, ze Słowacji, z Litwy, jeszcze pewnie kilku krajów, których nie pamiętam. I chciałbym, żeby właśnie on uścisnął dłoń miodosytnikom, którzy mam nadzieję się tutaj pojawią, dlatego że zgromadzili się na tych poznańskich targach piwnych na konferencji. Mamy trzy medale, 3 blachy. Matej? No, powiedz o tym wyróżnieniu. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że konkurencja była wszystkie miody były bardzo blisko, było trudno wybrać właściwego zwycięzcę. Musieliśmy przyznać jedno wyróżnienie i to wyróżnienie trafiło do Copenhagen Mead Company. Thomas is with us. It was very good meet, but unfortunately just 1 point under third place, so very close to actual medal. Honorable mention. I zaczynamy wręczanie medali. Medal brązowy w podkategorii miód tradycyjny ten miód był zgłoszony. I cieszę się, że możemy zaprosić na scenę przedstawicieli. Nie? Brązowy medal zdobywa miód pitny dwójniak z polskiej miodosytni Pasieka Jaros. Medal srebrny miód Midus Kunigaicius, który przygotował Erikas Augustinavicius z, jak rozumiem, litewskiej miodosytni Szużwesz Midus. Dobrze wypowiedziałem? Czy mamy przedstawiciela tej miodosytni? Tak, mamy, super, brawa! Gratulacje. Następny miód pitny przyjechał do nas z kraju, który pewnie nam się nie kojarzy z miodami pitnymi, ale jak widać potrafią sycić tam miody, a tym miodem był Black Label Norzemet, który przygotował Aleksander Eckert z miodosytni Metziderei Eckert z Szwajcarii. Dziękuję Mateuszowi. Mateusz tutaj bardzo mocno lobbuje, żeby w przyszłym roku miody były jeszcze bardziej, żeby może więcej kategorii było, w których możemy przyznać im medale, zobaczymy, ale wielka robota, naprawdę dzięki. Jesteśmy po ceremonii wręczenia medali. Jest ze mną 3 miodosytników. Są to 2
pierwsze miejsca. Niestety nie mamy z nami Marcina Jarosa, który zdobył medal za swój dwójniak AM, ale mamy wyróżniony miód. I start from zacznę od wyróżnionego. Thomas, Copenhagen mead. Great mead, was so close to win. What was the mead? Just remind me. The cherry mead from 2016. Very nice stuff, really. It was so close, it was so tight to win. Maybe next time. Do you enjoy competition? Do you join conference? Of course, it's been amazing. It was good to be here. I'm happy like you're here, but I'm so sad. Like it was so close to get, but it is real good meat. Second place, like I said, we don't have Marcin Jaros. Marcin Jaros gets third place. Was very good meat, but mogę mówić po polsku. Drugie miejsce w konkursie. Za jaki miód? Miód Kunigaikščių to jest miód ze wszystkimi produkty psieli. To jest włożone wszystko, propolis, pierzga, pyłek kwiatowy, to jest... Stąd taki ciemna barwa, bo ja pamiętam, ten miód się bardzo wyróżniał na tle pozostałych miodów. To był taki ciemny miód? Tak, ciemny miód i to jest jeszcze miód gryczany do tego. I gotowane wcześniej? Tak, to jest gotowany i leżakowany dwa roki. Bardzo dobry miód. Skąd wy w ogóle jesteście? Wiem, że z Litwy, ale dokładniej? Z Litwy, Kėdainiai, taki nieduży miejscowość w środku Litwy. To ja jestem pszczelarzem i robię miód tylko ze swojego miodu. To nie jest pierwsza nagroda. W Polsce tak, ale w Litwie akurat ten miód on najwięcej ma nagród, ale nagroda w Polsce to mnie teraz jest najbardziej taka cenna, bo ja wiem, jakie tradycje jest w Polsce miodów pitnych. Na Litwie też. Na dużo słabsze, no dlatego mnie bardzo przyjemno to jest nagroda. To też jest bardzo dobry miód. Można go kupić tylko na Litwie? Na razie tak, ale po naszym spotkaniu, po konferencji jest taki... trzeba iść do Polski. Mam nadzieję, że to się wszystko uda i mam nadzieję, że za rok się też spotykamy. Tak obecnie. I teraz czas na the winner. Accidentally the winner is also president of European Media Makers Association, Alexander from Switzerland. Just remind me the name of your mead who's winning. The name is the Black Label Norse mead. What's that? Is the Lindelin? Because I know you. What kind of honey are you using? The specialty it is based on a pre-fermented honey, so I used wild yeast and added some commercial yeast upon it, and the wild yeast gives some very special character to it. Is that meat organic too? Because you do with lots of organic honey and organic meats. All my meats are organic, so yes. So also that's obviously quality. Defend themselves. Could you show everyone gold? That's the winner. Do you think you're gonna come back to the conference and meeting if we do it again? Of course. You come back to Poland? Yeah, I do love it. Yes. Thank you very much. We see next year. I hope so. Next year is gonna be even more meat makers. So thank you very much. One more time, congratulations. Thank you. I dalej relacja z targów piwnych, jest ze mną Sylwia, reprezentant
kolejne miodosytni na targach, co no, nie ukrywam, że mnie to bardzo jara. Apis jest w tym roku pierwszy raz na targach piwnych. Jak to wygląda z waszej perspektywy? To rewelacja, frekwencja dopisała, także za rok będziemy na pewno. Za rok jesteście również, tak? Oczywiście, że tak. Co dzisiaj przywieźliście na sobą? Przywieźliśmy przede wszystkim nasze kraftowe produkty, naszą wściekłą pszczołę, pomiętolonego i Aleś się uda. Czyli te nowości, tak? Dokładnie, tak jest. Teraz się największym powodzeniem cieszę. Polecam bardzo. My znamy, próbowaliśmy, nawet chyba niedawno były degustacje na kanale. I co to wśród, no nazwijmy, no jednak przewaga tutaj jest Miłoszy, bo chyba to są te miody, które oni najchętniej kupują, czy sięgają po te klasyki typu Jadwiga również? Tak, jak najbardziej. Myślę, że to sztandarowe takie miody typu Jadwiga, Korpiowski cieszą się powodzeniem tak jak zwykle, no ale jednak przyznam szczerze, że wściekła pszczoła dzisiaj przebija wszystko. Tak, tak. A jest możliwość degustacji, tak? Tak? Jest możliwość, jak najbardziej częstujemy, są zachwyceni wszystkim. No super, bardzo się cieszę. Powodzenia i za rok mam nadzieję, że też będzie. Jak najbardziej, oczywiście. Pozdrawiam. No dobra, już impreza dobiega pomału końca. Nasze głosy zresztą też, było intensywnie. Naprawdę świetna impreza Craft Roku. No, publika jak zwykle dopisała. W tym roku były dwie miodosytnie i obydwie, z tego co zresztą widzieliście w materiale, no, zadowolone z przebiegu targów. Widać wzrost zainteresowania, co nas bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o Craft Roku jako sam konkurs, zwycięzców również widzieliście, ale przypomnę, pierwsze miejsce Szwajcaria, miodosytnia Eckert. Nie bez przypadku bardzo dobry miód, który w tym roku zdobył srebro na największym konkursie miodowym Mother Cup. Także to potwierdza, że Craft Roku to nie są ludzie z łapanki, szczególnie jeżeli chodzi o sędziów. Drugie miejsce tu była Litwa. I trzecie miejsce była pasieka Jaros z miodem dwójniak AM. Przepraszam, naprawdę mi się już tam wszystko miesza. Konferencja miodosowników również bardzo udana, pierwsza konferencja miodosowników, myślę, że nie ostatnia, bo opinie po konferencji są naprawdę, wszyscy są bardzo zadowoleni, chcą tu wrócić. Polska mi się bardzo podobała, podobał mi się festiwal, podobał mi się konkurs, podobała im się konferencja i no myślę, że tak jak wspominałem, to nie jest pierwsza, byli również miodosytnicy z 12 państw, bo już teraz około 12 państw, zarówno ci domowi, jak i profesjonalni, przewaga profesjonalnych. Na przyszły rok spróbujemy was, domowi miodosytnicy, również bardziej zmobilizować do udziału, żeby na konferencja i to społeczność miodosytników bardziej się integrowała. Konkurs Midna Madness pierwszy raz w tym roku się odbył, konkurs na domowe miody pitne, a o tym to już wam Krzysztof opowie, bo to on odpowiadał jakby za organizację, no organizowaliśmy wspólnie, ale za ogarnianie tego wszystkiego na miejscu, bo strasznie dużo roboty. No witam serdecznie, po pierwsze, przepraszam za głos, ale straciłem go 2 dni. Tuziny rozmów, słuchajcie, z miodosytnikami, z pszczelarzami w czasie konferencji, w czasie festiwalu. Pełno miodu. Degustacje miodów, wspaniałych miodów i tak dalej. Do tego małe przyjmienie, nieważne. Słuchajcie, podsumowując szybciutko. Pierwszy konkurs na domowe miody pitne Midna Madness Cup. Totalny, słuchajcie, zaskoczenie, tak? Spodziewaliśmy się może 20 miodów, mówimy, będzie sukces. 60 miodów z około 11-12 państw. Nie wiem, będziemy się bawić w zestawienia, czy nie, może to przedstawimy. Zwycięzców znacie w poszczególnych kategoriach, bo już to na Facebooku poszło. No ale generalnie przyznaliśmy 12 medali oraz jeden tytuł Grand Championa. Grand Champion dla Bartosza Kapłona za miód trójniak piernikowy. Piernikowy na miodzie gryczanym. Świetny miód, była rywalizacja, ostra rywalizacja między zwycięzcą kategorii tradycyjne i właśnie ziołowo-korzenne.
Ostatecznie wygrał nasz rodak, pokonał Szweda Olsena, który był jedynym... Pomóż mi. Szwed Olsen był jedynym uczestnikiem, który zdobył 2 medale. Zdobył 2 złote medale w 2 różnych kategoriach tradycyjnych oraz w 4. kategorii Special Meets. Słuchajcie, no wielki sukces, będziemy to starać się kontynuować. Mamy nadzieję, że za rok będzie jeszcze tych miodów jeszcze więcej. Serdeczne podziękowania, słuchajcie, dla sędziów, którzy nam pomogli to ogarnąć, dla naszej braci, słuchajcie, miodosniczej i przede wszystkim dla Marcina Jarosa, który był szefem jury, który to wszystko pociągnął, podniósł standard tego konkursu i uważam, że również dzięki niemu tyle zgłoszeń napłynęło z całej Europy, z całego świata, bo był miód z Korei Południowej. Który na to będę, przypominamy, że zdobył 2. miejsce w konkursie, to były Melomele. Melomele. Tak, Korea Południowa. Także tam też są miody, tam robią miody, nie tylko Europa, również świat. Także mam nadzieję, że za rok będzie 2. MMC jeszcze większym sukcesem. Będziemy Was o tym informować, zachęcać, motywować. Z mojej strony to wszystko. Przepraszam jeszcze raz za głos. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście oglądając te filmy, tak jak my teraz na tej całej właśnie ostatnie 3 dni. Co? No, to wszystko. Pamiętajcie, łapki w górę, wspierajcie nas. Zapraszamy za rok na konkurs i na konferencję. My chyba pójdziemy teraz na piwo, bo trochę tych miodów wczoraj wypiliśmy. Czas załapać trochę goryczki w ustach, przebić słodkość. Pozdrawiamy Kings of Meat. Do zobaczenia. Hej!